Cześć, witam na kanale Ewa Marchewa. W dniu dzisiejszym zapraszam na przygotowanie drożdżówek serowych. Oglądajcie. Do przygotowania drożdżówek potrzebujemy 50 g drożdży, ja użyję świeże drożdże, 2 jajka wyciągnięte około 30 minut wcześniej z lodówki, 70 g roztopionego masła, 3 łyżki cukru, 200 ml mleka, 500 g mąki tortowej ekstra. Do farszu serowego potrzebujemy 500 g twarogu, 1 jajko oraz 2 opakowania cukru waniliowego. Na lukier 100 g cukru pudru, 3 łyżki soku z cytryny, natomiast do wysmarowania drożdżówek jajko. Zacznę od przygotowania ciasta. Rozkruszam drożdże, dodaję cukier, jajka, ciepłe mleko. Mieszam tak, żeby drożdże się rozpuściły. Dodaję mąkę, którą przesiewam przez sitko. Wszystko wyrabiam ręką. Na sam koniec dodaję roztopione masło. Zobaczcie, idealna konsystencja po dodaniu masła. Ciasto nie jest ani za twarde, ani za miękkie. Odchodzi od ręki, nie klei się i ugniatamy około 2 minut. Po tym czasie przykryjemy ściereczką i pozostawimy na 20 minut do wyrośnięcia. Właściwie nie tyle do wyrośnięcia, tylko żeby drożdże rozpoczęły swoją pracę. Czyli jak zobaczycie, że ciasto jest spóźnione, to znaczy, że drożdże ruszyły i ciasto nam wyrośnie. Zobaczcie, ciasto gotowe. Przykrywam ściereczką i pozostawiam na 20 minut. Zobaczcie, ciasto drożdżowe po 20 minutach ruszyło. Teraz zagniotę je jeszcze około 2 minut i pozostawię na godzinę do wyrośnięcia. Przykrywam ściereczką i pozostawiam jeszcze na godzinę do wyrośnięcia. Pora przygotować farsz z białego sera. Przepuszczam przez praskę twaróg. Możecie zmielić również w maszynce do mielenia. Twaróg przepuściłam przez praskę. Dodaję teraz cukier wanilinowy oraz 1 całe jajko. Wszystko razem mieszam. Jeżeli chcecie przyspieszyć proces, możecie użyć miksera. Gotowe. Ciasto drożdżowe po godzinie wyrastania. Zobaczcie, jak pięknie wyrosło. Ciasto przełożyłam na stolnicę lub na matę, w zależności co posiadacie. I wałkujemy z tego kawałka ciasta prostokąt. Ciasto wałkuję na grubość około 1 cm. Nakładam
Nakładam farsz na ciasto drożdżowe. Pozostawiam około centymetra od brzegu w celu sklejenia ciasta w tych miejscach. Jak widzicie, ten farsz wyszedł dosyć gęsty. Taki właśnie powinien być. Łączę brzegi ciasta. Przygotowałam sobie blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Ciasto dzielę na 12 kawałków. Każdy kawałek ciasta skręcam dwukrotnie i przekładam na blaszkę. I ostatni kawałek. Zobaczcie, bułeczki gotowe. Teraz poczekamy około 20 minut, aż wyrosną, zanim włożymy je do piekarnika. W tym czasie przygotuję jajko do wysmarowania tych drożdżówek. Jajko rozkłócam i poczekamy sobie jeszcze około 20 minut na wyrośnięcie drożdżówek. Drożdżówki smaruję teraz rozkłóconym jajkiem. Piekarnik rozgrzałam do temperatury 180 stopni. Będę piekła z opcją góra-dół około 20-25 minut. No i ostatni. I do piekarnika na 20-25 minut. Obserwujecie swoje drożdżówki. Drożdżówki z serem gotowe. Pora wyciągnąć je z piekarnika. A jak pachną! Poczekam, aż ostygną i przygotuję lukier. Drożdżówki lekko ostygły. Teraz pora przygotować lukier. Do lukru potrzebny jest sok z cytryny. Wyciśnijcie sok z połowy cytryny, a następnie podgrzejcie go. Podgrzewam sok z cytryny. Do miseczki przesypuję cukier puder 100 g. Dodaję gorący sok z cytryny. Ale dozujcie powoli, żeby nie zrobił się zbyt rzadki wasz lukier. Mieszam. Polewamy nasze drożdżówki. Idealny, aksamitny lukier. Na 100 g cukru pudru użyłam około 3 łyżek soku z cytryny. Bułeczki polukrowane. Czekamy, aż lukier zastygnie. Drożdżówki z serem polukrowane, gotowe. Pachnące, aromatyczne, pulchne. Jeżeli podobał Wam się przepis, subskrybujcie mój kanał Ewa Marchewa. Pozdrawiam, do zobaczenia i smacznego.